Na powierzchni aktorka, a pod wodą modelka. Aleksandra Goldi-Godlewska na co dzień występuje na deskach krakowskiego Teatru Bagatela, a od lat zamiłowania nurkuje i również chętnie robi zdjęcia. Połączenie tych pasji dało efekty w postaci spektakularnych fotografii. Jak pozować pod wodą? Czy to dla każdego? O czym warto pamiętać, od czego dobrze zacząć? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Aleksandrą. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Jezus Maria. Zaczniemy od śmiechu, nie? Obudziłeś nas, Mateusz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałaś? W Deep Spocie. Super. W styczniu, podczas fotoweekendu organizowanego przez Nautikę, przez Irenę Stangierską, fotopodwodna w osobie Marcina Trzcińskiego. No i dołożyli się do tego też moi bardzo serdeczni przyjaciele nurkowi, fotografowie Edi Godawa i Darek Szulgowicz, właściciele firmy DigiPrint, dzięki której te wszystkie piękne prace mogły zawisnąć pod wodą, co jest w ogóle ewenementem na skalę, nie wiem nawet jaką. Widziałeś te zdjęcia pod wodą? Widziałem pod wodą, nad wodą. I co? Super. A jedne i drugie fajne, nie? Tak. No. Ostatnio wpadliśmy na pomysł, żeby tam telewizor pod wodą zamontować, żeby slajdy leciały. Też miłe. I uważasz, że ktoś pojedzie do Deep Spota po to, żeby w jednym miejscu siedzieć i oglądać ekran? My jesteśmy tam często, oglądaliśmy ten ekran, który widać przez szyby. Więc tak. No tak. Zwłaszcza jak tam się siedzi, dzieciaki się zabiera i no, trzeba przy tych szybach być, bo dzieciaki patrzą, to chociaż sobie telewizję oglądają. A dlaczego dzieci nie weźmiesz do wody? Mają 3 lata. Aha, okej. Znaczy, To jest świetny czas, żeby zacząć. Znaczy nie, no nasze dzieciaki już mówią, że potrafią nurkować i to bez masek, nie? Tata jesteś cienias. Ja nurkuję. No a co? No właśnie. Jak im nie wierzyć? Dokładnie tak. Poza robieniem zdjęć, pozujesz pod wodą. Tak. Jak to jest po tej być drugiej stronie? Normalnie, zupełnie organicznie mi to przyszło. Wiesz co, mój ojciec, od kiedy pamiętam, zawsze miał w ręku aparat, zawsze fotografował mnie, siostrę, mamę, obiekty. Cały czas miał ze sobą aparat i dbał, żebym ja też miała ten aparat i żebym też robiła zdjęcia. Czyli ja od zawsze pamiętam, że byłam przed obiektywem i też robiłam zdjęcia. Rozumiesz? To przyszło absolutnie naturalnie. Poza tym tak, jeżeli uważam się jednak za fotografa, czy tam fotografkę, no, mniejsza o feminatywy, ja jestem na tyle spełnioną osobą zarówno jako kobieta, jak i człowiek, więc czy mi powiesz, że jestem fotografką czy fotografem, uważam, że to nie jest pierwszorzędna sprawa, jak mnie nazwiesz, tylko pierwszorzędną sprawą jest to, co robię i powinno się oceniać moją pracę przez pryzmat jej jakości, a nie przez pryzmat tego, kto to robi, czy kobieta, czy mężczyzna, nie? No więc to odsuńmy tę sprawę od razu na początku. Utopmy to. Co? Utopmy to. W każdym razie jako fotograf też jestem w stanie, przez to, że czuję się fotografem, jestem w stanie wyobrazić sobie, co do mnie chce powiedzieć ta osoba z drugiej strony, czyli fotograf. Więc jeżeli ustawiam się w roli modela, zgadzam się na to, by być po tej drugiej stronie, to też nie traktuję siebie jako ja, tylko jako element kompozycji, kadru, rozumiesz? Staram się uczynić z siebie narzędzie do dopełnienia tego kadru. Tak, w ten sposób. Staram się myśleć, nie o to, żeby zaprezentować, nie wiem, włosy albo cokolwiek, tylko dopełnić tego dzieła. Zdecydowanie. Jak w ogóle wygląda taka sesja pod wodą? Trzeba być, nie wiem, freediverem, nurkiem sprzętowym? Bo w ogóle, no okej, wyobrażamy sobie pozowanie tak na powierzchni. Jest dużo czasu, możemy się ustawić. Tak, jest to zdecydowanie prostsze. Pod wodą jest to zdecydowanie trudniejsze. Właśnie sobie wyobrażam, to jest biorę wdech, idę pod wodę, pozuję i wyskakuję, czy jednak... No właśnie nie, musisz ten wdech, musisz to powietrze z ciebie wypuścić, żeby się bardziej elegancko, swobodnie zanurzyć. Wiesz co, to wszystko zależy. Wiele tematów musimy poruszyć związanych z twoim pytaniem, bo po pierwsze, sesja podwodna to może być na płyciźnie, w komfortowych warunkach, w basenie płytkim, gdzie jest ciepła woda, idealna. I wiesz, wtedy jest coś takiego, że jeżeli ma się na sobie suknię, to ta suknia siłą rzeczy nabiera wody, jest ciężka. Bardzo często kafle, czyli obciążenie, nie jest potrzebne. I ta sama suknia, buty i to wszystko powoduje, że łatwiej ci operować pod wodą ciałem, organizmem całym i wszystkim. No a kiedy potrzebujesz oddechu, no to po prostu robisz jeden ruch i nie ma z tym problemu. Jeżeli masz coś lżejszego na sobie, owszem, kafel 2 przydają się, ale nie potrzebujesz asysty, nie potrzebujesz czekać na powietrze. Poza tym komunikacja z fotografem jest też o wiele prostsza, no bo po prostu wiadomo, że wcześniej się omawia pewien plan, ale jeżeli coś wynika niezwykłego albo niespodziewanego, no to po prostu jeden ruch, no i gadasz z nim.
To jest o wiele prostsze. I wtedy bardzo często wystarczy 2 ludzi do takiej sesji, ale jeżeli chce się zrobić już sesję taką beauty, nazwijmy to hasłowo beauty, wiemy o czym, wiadomo, to nie jest zbyt precyzyjne określenie, ale przyjmijmy, że sesja beauty to taka jest z sukniami, prawda? No więc jeżeli człowiek chce coś takiego zorganizować głębiej pod wodą i wykorzystać walor przestrzeni, skał, rafy, czy jakieś tam zwierzątek, które cudownie, jeżeli by się zdarzyły, ale nie można tego nigdy zagwarantować, no to już wtedy potrzebna jest większa ilość osób. Wtedy potrzebna jest asysta, wtedy kto inny musi dbać o ułożenie na przykład sukni, żeby modelka się nie zaplątała w te suknie, jeżeli ta suknia jest długa, ktoś od oświetlenia, bo jeżeli to jest głębiej, no to wtedy nie możemy liczyć na ekstremalne, takie optymalne doświetlenie, nie wiem, twarzy, szczegółów. Wtedy trudniejsza jest komunikacja. No ale da się to zrobić, tylko po prostu potrzeba więcej ludzi. A jeżeli jestem na Wisie na przykład i mam kumpli, którzy fotografują pod wodą i chcą sobie zrobić wprawki, no to wtedy umawiamy się tylko we 2. I w ten sposób właśnie zeszłam pod wodę na Wisie raz z Grażdanem. Tych zdjęć nie mam, teraz mam nadzieję, że kiedyś się za nie weźmie. A drugi raz z Michałem Bazałą i te zdjęcia mam. Jest to trudniejsze, jest to po prostu trudniejsze, znaczy łatwiej pewnie z asystą, czyli schodzi się i też ktoś musi w tym pomóc modelce. Schodzi się na te kilka metrów, człowiek z powietrzem musi być gdzieś obok, bardzo czujny. Okej, czyli ty nie masz sprzętu, po prostu dostajesz powietrze od osoby asystującej. Dokładnie tak, ale wtedy akurat nie mieliśmy takiej możliwości, zrobiliśmy po prostu, robiłam takie freedive'y. Robiłam takie po prostu freedive'y na kilka metrów, co jest piekielnie wyczerpującym, wycieńczającym zajęciem, no ale się da się. Wypłynięcie z taką suknią pewnie jest trudne. No to ktoś musi wtedy pomóc. My to robiliśmy, ja miałam tylko kostium taki i płetwy do freedivingu. I też są ładne, magiczne zdjęcia, one mają, wiesz, inny walor. Takie zdjęcia freediverskie, kiedy modelka nie ma fryzury, rozpuszczonych włosów czy płetw, też mają swój walor. Mówię, na głębokości korzysta się z innych walorów, na co innego zwraca się uwagę, a w tych sesjach beauty, które są na płciźnie, co innego jest istotne po prostu. Czy w ogóle trudno jest pozować? No bo wyobrażam sobie, że twoje włosy to pewnie każdy w inną stronę faluje pod wodą, że to w ogóle... Wiesz co, ja też je próbuję gdzieś, między innymi dlatego mam takie długie właściwie, po to, że dobrze wyglądają w kadrze i koledzy zawsze mnie proszą, Goldie, co chcesz rób, ale nie ścinaj włosów. Przydają się też zawodowo, ale mówię, to że pod wodą grają, to jest dla mnie też jakby powód, dlaczego je mam. A nie przeszkadzają w ogóle? No... Pewnie, że pływają i czasami zasłonią twarz, no ale od tego jestem ja, żeby jednym ruchem je odgonić, albo tutaj, nie wiem, sobie w jednym czy drugim miejscu przypiąć. Zdarzyło mi się do sesji kiedyś upiąć je z kwiatami w jakiś taki kok, bo to była sesja flamenco, no i wtedy w ogóle nie było z nimi problemów, natomiast był problem z suknią, z szalem, no bo nigdy nie wiesz, woda żyje. I nigdy nie wiesz, kiedy to wszystko ci zacznie tutaj machać przed twarzą. Właśnie w tym momencie nie możesz nic z tym zrobić. No ale zauważyłam, że moi koledzy najczęściej wykorzystują tryb seryjny. Seryjny. Klikamy i coś się znajdzie. Tak, wiesz co, to jest większa szansa, że któryś z tych ujęć wyjdzie, bo nawet bąbelki powietrza, czasami jeden się tu zakitra w nosie, czy w uchu, czy gdzieś akurat genialne ujęcie, a tu pokryje się z okiem. No i co, no. Tutaj możesz wyciąć, a na oku to już trudno. Czyli dosyć trudna fotografia jest podwodna. Zwłaszcza. Generalnie fotografia podwodna jest bardzo trudna, nie wiem, czy próbowałeś. Tam po prostu musisz korzystać z manuala, jeżeli chcesz, żeby te twoje zdjęcia miały jakiś taki poziom, bo widać, jeżeli są robione małpką zdjęcia podwodne. Wiadomo, że te małpki są coraz lepsze i w sytuacjach ekstremalnych jak najbardziej powinno się z nich skorzystać, bo według tego, co mówił tato mój zawsze i dalej mówi, że lepsze jest jakiekolwiek zdjęcie od żadnego i lepszy jest jakikolwiek aparat niż żaden. W związku z czym, no, fotografia podwodna, tak, jest trudną dziedziną. Musisz opanować full manuala i musisz być bardzo czujny, otwarty i prędki w reagowaniu na to, co nie do zaplanowania, że wiesz, no, tutaj jest piękny ukwiał i starasz się uchwycić błazenki, a tu nagle, wiesz, rekin napiera albo manta. No to szybko pod palcem musisz mieć opanowane kilka ruchów, żeby jednak te ekspozycje i wszystkie ustawienia pozmieniać, żeby zrobić to, co jest istotniejsze. A czy w takim pozowaniu na wodach otwartych nie przeszkadza, nie wiem, wizura albo sól morska? Ale oczywiście, że przeszkadza. To jest bardziej komfortowo. No oczywiście, że tak. Wiesz, to wszystko zależy od człowieka, ale generalnie oczywiście na wodach otwartych jest to o wiele trudniejsze. Pierwsza moja sesja, taka, no mini sesja można powiedzieć. Zaplanowaliśmy pierwszą sesję
taką beauty. Pod koniec safari, słynnego, takiego bardzo kultowego fotosafari z Piotrem Stucem i Ireną Stangierską, chyba w 2016 roku, w marcu, byliśmy wymarznięci, wycieńczeni pod całym safari, no bo zdajecie sobie sprawę, no safari to jest 6 dni, 4 nury dziennie tam robiliśmy i te nury były naprawdę długie. Czyli trochę się śmieję, bo wymarznięci po safari, a safari się kojarzy z Egiptem. No tak, no ale... Kto nie był, ten nie wie, no. Tak, dokładnie. Tam światło, tam słoneczko pięknie grzeje, ale woda wyciąga. No. Nawet jeżeli ta woda ma dużo relatywnie stopni w porównaniu z Bałtykiem, to ta woda, tak. No nie ma. A poza tym w marcu ta woda jest dużo chłodniejsza, a poza tym samo zanurzenie to jest utrata od 1400 do 2 czy 3000 kalorii, jeden nur, a to zrób 4. Jeden o świcie, o 5:30 czy tam o 6:00 wchodzisz do wody, a ostatni kończysz już o 21:00 na przykład. I tak każdego dnia. Człowiek jest po prostu wycieńczony, bo organizm jakkolwiek... Nie ma czasu na regenerację. Ale no to jest raz. Dlatego już od 3. dnia to wszyscy pokotem leżą i starają się po prostu odpocząć w każdej wolnej chwili. Ale to było fotosafari i my między nurami mieliśmy pokazy, mieliśmy ściągać zdjęcia, trzeba było naładować sprzęt, trzeba było zjeść, ponieważ te nury były bardzo długie, bo one... No słuchajcie, fotografom zależy przede wszystkim na świetle. Byliśmy na St. John'sach, tam nie było wraków. No, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę nury na wrakach gdzieś głębiej, to te nury muszą być krótsze, no albo ma się sprzęt odpowiedni, uprawnienia techniczne, ale my byliśmy fotografami. Nam zależało, żeby zrobić jak najwięcej kadrów. Pływaliśmy płytko, bo to były St. John'sy, czyli jaskinki, więc ten najkrótszy nur wtedy mam w kajecie, ma 75 minut. Najkrótszy. No to 4 takie nury dziennie, to człowiek naprawdę padał. I zdecydowaliśmy się, by ta sesja beauty to była taka wprawka dla kolegów. Byłyśmy 3 kobiety na tym fotosafari tylko, więc my miałyśmy pozować, ale no troszkę nam powrót nocny pokrzyżował plany, mnie przynajmniej, bo mam chorobę morską, a trzeba było z St. John'sów wracać do Hurgady pod wiatr, więc ja całą noc spędziłam przewieszona przez... No tak, rozmawiałeś burtę. z Neptunem. Niestety. Że co? Rozmawiałeś z Neptunem. Tak. Był bardzo miły, ale nie pamiętam, co mówił. W każdym razie następnego dnia byłam tak nieprzytomna. Wiem, że dziewczyny tam na dole próbowały właśnie z asystą i z podawaniem powietrza. Mnie organizm powiedział nie, a mnie rzadko organizm mówi nie, bo ja jestem generalnie dosyć wytrzymała i lubię wyzwania takie bardzo hardkorowe. W każdym razie wtedy zrobiłam tylko takich kilka snurów z powierzchni, ale Bogu dzięki był pod ręką Piotr Kukliński, zrobił mi fantastyczne zdjęcie, mimo takiej mojej niedyspozycji. Pamiątka po tej sesji jest. I to jest trudne, bo raz, że prąd, 2, fala, wiatr, wszystko. A woda tam akurat była średnio przejrzysta. Wybraliśmy niby optymalne miejsce, ale wiadomo, że no, sól też inaczej tutaj. Znaczy, pod wodą tak naprawdę oczy nie bolą. Oczy pieką dopiero jak się człowiek wynurzy. No. Ale do tego też idzie się przystosować, jak mówią Krakusy. Idzie się przystosować. Jak do jedzenia rzeżuchy czy czegoś. Albo szpinaku. A sesje podwodne, takie basenowe, dla mnie to jest full comfort w ogóle. Wrócimy do tego, tylko pamiętam, że zadałeś mi pytanie, na które jakby nie zdążyłam powiedzieć. A ja pamiętam. Czy łatwo jest pozować pod wodą? Właśnie. Nie i tak. Mnie nie, ponieważ robiłam to już kilka razy i to jest dla mnie w pełni komfortowa sytuacja, bo ja wiem, co się ze mną dzieje. Bo ja to po prostu lubię, czuć wodę. I w tej chwili mówię, jestem w stanie zapanować nie tylko nad sukienką, ciałem czy włosem, ale również nad emocją. I tutaj byśmy musieli w ogóle wrócić do definicji dobrego zdjęcia, dobrego portretu. Bo nie wiem, czy zauważyliście, jak wiele jest teoretycznie dobrych zdjęć, nawet powierzchniowych, które, no niby piękny portret, piękna kobieta, piękny kadr, piękne światło, wszystko jest wymuskane do najmniejszego szczegółu, a jednak to zdjęcie nie działa. Technicznie nic nie można mu zarzucić, a jednak nie działa. Wiecie dlaczego? Najczęściej dlatego, że modelka ma po prostu pustkę w oczach. Modelka nie niesie ze sobą żadnego ładunku emocjonalnego. A jak zobaczycie na zdjęcia największych fotografów, nawet fotografujących modelki czy aktorki, to nie chodzi o to, że one grają coś tam na scenie, tylko jeżeli jest człowiek w kadrze, czy model, czy aktor, czy ktokolwiek, czy nawet zwykły człowiek, który idzie sobie chodnikiem i myśli, że nie ma do pierwszego, to on niesie ze sobą ładunek emocjonalny. I to przechodzi na drugą stronę. Po prostu jeżeli przechodzi, to wtedy dopiero jest interesujące. Dlatego ja zawsze zwracam uwagę na to, czy kogoś fotografuję, czy ja sama jestem przed kamerą, że człowiek musi o czymś myśleć, bo myśl przechodzi, bo obiektyw czyta nasze myśli. To nie musi być, wiecie co to jest mina? To jest pusty grymas. I my
jako aktorzy się tego wystrzegamy najbardziej na świecie, bo co innego jest zrobić coś takiego? No tak. A co innego? Jeżeli ja się do ciebie uśmiecham całą swoją sobą, całym sercem i jestestwem. I to też przechodzi. Czasami jest zdjęcie niedoskonałe, ale nie możemy od niego uwagi w ogóle oderwać, bo coś niesie ze sobą model, który jest na tym zdjęciu. Jakiś temat, jakaś intencja wychodzi, rozumiecie? Ja mówię teraz o zdjęciach powierzchniowych, ale według mnie to samo powinno obowiązywać pod wodą. Ja od samego początku, jak tylko wzięłam się za fotografię podwodną, uznałam, że niewystarczające dla mnie będzie robić po prostu zdjęcia podwodne, tylko ja bym chciała robić po prostu dobre zdjęcia. A to, że one są dodatkowo pod wodą, to większa praca z mojej strony, większe wyzwanie, ale też większe zadowolenie, jeżeli ktoś mi powie, że wow, to jest po prostu dobre zdjęcie, a nie, że dobre zdjęcie podwodne. Tylko, że no co innego, wiadomo, od rybki pewnych rzeczy nie będziesz wymagał. A ja uwielbiam nurków pod wodą. Ustrzelić ich w jakimś momencie komunikacji, jakiegoś dziania. Nie, że tam pięknie pozuje i ma pustkę w oczach, tylko, że coś tam się między nurkami dzieje. Natomiast jeżeli jest człowiek w kadrze, czy na powierzchni, czy pod spodem, on powinien nieść ze sobą ładunek emocjonalny. Dlatego ja bardzo o to od samego początku dbałam. A wiecie, jak strasznie dużo jest takich zdjęć podwodnych i dziwię się, że wielu fotografów kompletnie na to nie zwraca uwagi, kiedy jest piękna modelka, pięknie włos tutaj lata, suknia, bomba, światło, kolor, wow. A modelka wygląda tak. No tak. I widzę, że zaraz się udusi. No, to była pierwsza moja myśl. Tak, ale jest zawsze, jeżeli ktoś wejdzie po raz pierwszy pod wodą, to trudno mu opanować to, że ta woda wciska mu się każdą porą do organizmu i go blokuje. Pamiętam, słuchajcie, jak pierwszy raz weszłam do wody podczas OWD i miałam zdjąć maskę, co było dla mnie w ogóle rzeczą kompletnie, ale po co? Witaj w klubie. No to, bo moim pierwszym instruktorem i OWD i AOWD był Robert Tomasz Pietrachs, pozdrawiam bardzo gorąco. I Tomek mówi, no ale to jak pod prysznicem? Ja mówię, a po co ja mam pod prysznicem otwierać oczy? Mieć maskę tym bardziej. Więc to było dla mnie strasznie trudne. Wiecie, co ja zrobiłam? Bo to był takie 4 dni w Egipcie kursu. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja po prostu poprosiłam, najpierw się rozryczałam, myśląc sobie, że jak ja mam to zrobić? Jeszcze robiliśmy to OWD na płyciźnie, na 4 metrach, słuchajcie. Wzbudziliśmy mnóstwo piachu płetwami, no bo jak to początkowi, jak to kursanci, tam nic nie było widać. Ja zdjęłam tą maskę od razu, oczywiście wyskoczyłam na powierzchnię, mówiąc, że ja się w ogóle topię, ale ja jestem zażarta, to znaczy ja nigdy nie mówię, że czegoś nie zrobię, tylko po prostu nad tym pracuję. Im większe jest wyzwanie, tym bardziej staram się temu wyzwaniu sprostać, więc poprosiliśmy o dzień przerwy, wiecie co zrobiliśmy? Bo to był jakiś tam resort w Egipcie, w Hurgadzie. Poszliśmy na basen z moim mężem i on trzymał się drabinek i przytrzymywał mnie tam pod wodą, a ja pracowałam z tą maską. Tylko wiecie, ludzie dookoła, tłumy, nie wiedzieli, co ja robię, bo nie widzieli mnie tam pod wodą, tylko patrzyli, co ten Polak od kilku godzin topi żonę i jeszcze mu się nie udało. Ale zaparłam się, że to zrobię i w tej chwili jest tak, że wchodzę do wody bez maski. Jest to dla mnie naturalne, ale musiałam to oswoić. My możemy sobie żartować, że to jest nasze naturalne środowisko, bo ja się cudownie czuję w wodzie, bardzo swobodnie, ale to musiałam po prostu opanować. Więc jeżeli chodzi o mnie, pozowanie pod wodą jest dla mnie łatwe, bo mam to obcykane, bo robiłam to wielokrotnie, bo efekty jakby są fajne i to mi też zaostrzało apetyt na coś więcej. Na to, żeby w końcu zrobić filmik z Wojtkiem Jeznachem, który jest znakomitym filmowcem i tak się umawiamy od bardzo dawna na to, żeby zrobić filmik i pewne rzeczy być może pokazać, pewne rzeczy wypunktować, ale zdaję sobie sprawę, że nie jest to proste dla kogoś, kto robi to po raz pierwszy, po prostu. Bo samo pozowanie na powierzchni jest o wiele prostsze. Pod wodą nie dość, że woda, to A próbowałeś kiedyś uśmiechnąć się? Ja się nie uśmiecham. Okej. Co widać na załączonym obrazku. Tak. Zdjąć maskę, uśmiechnąć się. Okazuje się, że to wszystko da się zrobić. A jeszcze pomyśleć przy tym. Gadaliśmy kiedyś z przyjaciółmi, bo zwykle nurkujemy i fotografujemy w gronie znajomych, no wiadomo. No. I oni kiedyś mówili, słuchaj Goldie, ale jak to jest? Bo wiesz co, bo jedna dziewczyna pod wodą się zrobi jej portret i ona ma puste spojrzenie, a drugiej się zrobi i ona nie ma pustego spojrzenia. Więc zawsze mówię, no to nie mam na to
takiej rady, żeby to wypisać i włożyć w ramkę. Po prostu pod wodą też trzeba o czymś myśleć. Pod wodą też model powinien mieć jakiś stan, wymyślić sobie jakiś temat. Zawsze mówię, a słuchaj, coś masz na sobie? No suknię. No mówię, no tak, no ale jaka to jest suknia? Bo inaczej powinno się pozować, bo te zasady, które obowiązują na zewnątrz, według mnie też powinny obowiązywać pod wodą. I mnie nie starcza coś takiego, to jest po prostu zdjęcie podwodne, to ważne, że włosy, że suknia, że światło. Nie, można z tego zrobić coś ambitniejszego, co zawsze staram się robić i co zdjęcia, na których jestem, które robili moi przyjaciele, udowadniają, że da się. Bo inaczej się pozuje w słodkiej, wspaniałej, jakiejś takiej lirycznej, poetyckiej, romantycznej sukni, rozumiecie? A co innego modelka powinna zrobić inaczej, zilustrować ten cały outfit, jeżeli to jest jakaś drapieżna koronka, czerń, szpilki i mocny make-up. Właśnie, make-up. On jest wodoodporny? To zależy. Podczas pierwszych moich sesji ja w ogóle olałam ten temat, to znaczy kompletnie się tym nie zajmowałam, wyznając zasadę, że gdy wróciłam z tamtego pierwszego safari, w ogóle nie, zacznę inaczej, może, że od samego początku miałam bardzo wysoko przed samą siebie postawioną poprzeczkę, zarówno jeżeli chodzi o pozowanie, jak i przede wszystkim fotografię. Bo od razu po tych kursach OWD i Advansie trafiłam pod skrzydła krakowskiej Nautiki. Siłą rzeczy. Na lotnisku zwerbował nas Darek Spirytulski, czyli jeden z szefów Nautiki, który powiedział, no co wy, Krakusy, gdzie wy jedziecie? Z kim wy będziecie tam w tej hurgadzie nurkować, w tym szarmie nurkować, jak nie z nami? I on nas zwerbował do Nautiki i Nautice jesteśmy wierni od wielu, wielu lat. Tam też poznałam Piotra Stusa, który jest wiadomo jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych fotografów podwodnych i jeżeli się uczyć, to tylko od niego. Dzięki Piotrowi i pierwszym warsztatom u Piotra też trafiłam na Irenę Stangierską, cudowną, wspaniałą, której tu nie trzeba przedstawiać, bo też jest po prostu absolutnie ikoniczną fotografką o zupełnie innym niż Piotr stylu, ale również jakości, której nie da się przecenić. Więc ja od samego początku, gdy tylko zrobiłam te wszystkie podstawowe kursy i poczułam się w miarę pewnie w wodzie, wiadomo, że chwyciłam za aparat. A jak się obok ma Piotra Stusa, Irenę Stangierską i ich uczniów, to człowiek od razu zaczyna mierzyć dużo wyżej, niż gdyby pewnie nie miał z nimi kontaktu. Od samego początku wiedziałam, jak powinny wyglądać piękne, w pełni profesjonalne kadry i od samego początku bardzo do tego aspirowałam po prostu, bo mnie to bardzo radowało. Tamto pierwsze zdjęcie podczas tej sesji, podczas safari z Nautiką, które zrobił Piotr, tylko zaostrzyło mi apetyt na więcej i na więcej. Pomyślałam sobie, Boże drogi, przecież całe studia zarabiałam robiąc recitale, prowadząc różne imprezy. Ja mam mnóstwo sukien, outfitów różnych tematycznych. Myślę sobie, Jezu, przecież to można wszystko wykorzystać pod wodą. I namówiłam wtedy na wspólną sesję Marcina Wojtasika, znakomitego też fotografa. Mieliśmy tylko jeden punkt, tak? Malutki basenik hotelowy, płytki, wcale nie ciepły i taki, wiecie, taki nieciekawy, bo tam były kafle takie zielonkawe. Więc ten basen w ogóle nie był ciekawy, no ale był pod ręką i mogliśmy go sobie na 2 godziny wynająć. Ja wtedy wymyśliłam cały outfit, wszystko wyjęłam z szafy, wymyśliłam sobie sesję flamenco, jako że kiedyś tańczyłam flamenco. I ta sesja wyszła nam cudnie, a była nas tylko 2. Wymagała od nas nieprawdopodobnego nakładu pracy, sił i chęci przede wszystkim, no bo jak trzeba było przestawić punktaka, no to wtedy Marcin po prostu wychodził z wody i go przestawiał, odpinając akwalung cały. I ja wtedy miałam chwileczkę na to, żeby po prostu odpocząć, ale płytkie zdjęcia na płyciźnie oczywiście wychodziły łatwiej, prościej i mniej zaangażowania jakby siłowego wymagały, ale zeszliśmy potem na głębszą wodę. I to było masakryczne, bo ja nie miałam asysty, nie miałam nikogo, kto mnie z tej wody wyciągnie, a kieca taka długa, ciężka, czerwona, nasiąkła wodą i ja, owszem, przy dnie czułam się stabilnie i zrobiłam te kilka figur flamenco i zatańczyłam to flamenco, ale już na górę i do brzegu to już ledwo żyłam. A tak, kilkanaście razy, zrób to, byłam wycieńczona, ale jak mówię, lubię wyzwania. I efekt był taki, że zrobiłabym to w ogóle jeszcze raz. Wtedy nie myślałam w ogóle o make-upie, bo myślałam sobie, że ten cały kostium flamenco, że te buty, że ten wachlarz, że te kastaniety, że te kwiaty we włosach i szal absolutnie wystarczy. Poza tym tam panowała atmosfera mroku. Takie te zdjęcia miały być, takie w klimacie flamenco i tam makijaż był zupełnie zbędny przy tym, co zrobiliśmy. Myślę, że gdybyśmy pokusili się o bliskie kadry i o portret, to pewnie by się przydało, ale wtedy mówię, o tym nie myślałam. Wzięliśmy taką sesję na początek. Natomiast makijaż miałam na przykład w ubiegłym roku, gdy zdecydowaliśmy się na
sesję z Grażdanem, Robert Grażdan-Knaś, on bardzo lubi fotografować kobiety pod wodą i wychodzi mu to zresztą przepięknie. I on wtedy powiedział, no tutaj i asysta będzie, i kolega od muzyki, jakbyście potrzebowały, i Ania Barkin, cudowna, wspaniała. Jeżeli ktoś będzie potrzebował make-up pod wodę profesjonalny, to Ania Barkin. Nie wiem, czy mogę zdradzać jej sekrety, no po prostu umalowała mnie w pełni wodoodpornymi kosmetykami. Bardzo mocno, bo woda jednak troszeczkę to ściąga, zmywa, ale się okazało, że mnie nic nie zmyła. Słuchajcie, jak weszłam do wody o tej 10, to do 5 miałam to wszystko na twarzy, bo ona mi to jeszcze zafiksowała. Są takie specjalne fiksery do trwałości. No, to było z przerwami. To było z przerwami, bo inne dziewczyny też pozowały, no bo trzeba było odpocząć, ale nie, no to w sumie do 6, do 7, już nie pamiętam, do której to było, z przerwami pozowałyśmy i rano tak naprawdę tylko czerwone gałki oczne świadczyły o tym, że tak dużo godzin spędziłam pod wodą. Z otwartymi oczami. No. Tak. Ania nie użyła fiksera profesjonalnego, użyła czegoś innego, ale nie wiem, czy to nie jest jej tajemnica zawodowa, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć. W każdym razie na zdjęciach, zdjęcia udowadniają, że tam akurat przy tej sesji mocny full make-up miał sens i nie zanieczyściliśmy nim basenu. Właśnie to było moje kolejne pytanie. Bo w Fajkierze, cudowny hotel z małym, Fajkier chyba Elgota murowana, hotel Fajkier i tam mają taki fajny, uroczy, mały basenik i on nie jest wyłożony takimi płytkami zwykłymi, tylko taką mozaiką niebieską, wygląda bajecznie, ale i tak mieliśmy rozłożone tło, więc... Tło pod wodą. Tło pod wodą, co nie jest konieczne, bo to wszystko zależy od światła. Można po prostu wyciąć sylwetkę, ale wiadomo, że jeżeli jest to tło, to fotograf przy obróbce oszczędza sobie po prostu mnóstwo pracy. Czyli zwykła fotografia, tak na powierzchni. Zwykła też fotografia, są tła, dokładnie światła. tak. Dokładnie tak. Tylko zmienia się środowisko de facto. No, dokładnie tak. Czyli szału nie ma. Jakie byś dała rady początkującym, nie wiem, osobom, które pozują pod wodą? Od czego powinni zacząć? Od tego, co na wodzie, nad wodą. Czy swobodnie czuję się przed obiektywem? Czy jestem w stanie wyciąć się z tematu pozuję? Bo pozuję, patrzcie, jaką mam suknię, jaka jestem piękna i w ogóle to woda mnie dusi, czy powietrze, czy światło mi wali w twarz. To jest kwestia, której nie powinien widzieć obiektyw. Jestem tutaj, warunki są trudne, jest mi zimno, jestem rozebrana, trudno, cokolwiek. Trzeba się od tego odciąć i zagłębić w jakiś temat, który sobie wspólnie wymyślamy, a który jest bardzo istotny. Więc jeżeli jestem w stanie to zrobić, to dobra, mogę iść pod wodę. Potem muszę opanować wodę. Czy myślisz, że taki jakiś kurs nurkowania freediverskiego albo WD przydaje się wtedy? Aha, bo pytałeś już o tym wcześniej, czy przydaje się. Jeżeli się robi sesje na głębokości freediverskie, no to tak, przydaje się z tego względu, że człowiek jest bardziej świadom reakcji swojego organizmu. I nie zrobi sobie krzywdy. Bo zdarzają się takie sytuacje, że ktoś bardzo, bardzo chce i może sobie ciut za długo tam, za głęboko popłynąć, bo tak bardzo chce, żeby to zdjęcie się udało. Takie rzeczy się podobno zdarzały. Więc takie umiejętności jak najbardziej się przydają, ale one nie są konieczne. Jeżeli się umawiamy na sesję na 4-5 metrach, powiedzmy, jeżeli modelka jest sprawna w takim właśnie sensie, że jest w stanie tam popłynąć, chwileczkę zatrzymać się pod wodą i potem bez problemu wypłynąć z kaflami, jeżeli je ma, no to tak, może tam być asysta, tylko no właśnie, to mówię, można każdą sesję zrobić we dwójkę, można z wielkim teamem. Jeżeli jesteś we dwójkę, to musisz być bardziej wymagający, jeżeli chodzi o pewne szczegóły, bardziej zwrócić na nie większą uwagę, nie liczyć na to, że ktoś cię wyciągnie, tylko jeżeli już na przykład do tych zdjęć, które pokaże Marka Bazały, no tam było jakieś chyba 7-8, następnego dnia sprawdziłam, że tam było około 8,5 metra, czy tam 9, to było też bardzo wyczerpujące i męczące, bo łatwiej było się zanurzyć mając 3 kafle, ale wypłynąć na powierzchnię już wymagało to troszeczkę więcej siły. Więc też musiałam mierzyć siły na zamiary, musiałam znać na tyle swój organizm, żeby wiedzieć, że ja będę w stanie wypłynąć i ile razy jeszcze mogę się zanurzyć. Jeszcze pytałeś, czy jak mierzyć siły na zamiary, czy przed sesją pod wodą trenujesz, schodzicie sobie zobaczyć, w którym miejscu będzie robione zdjęcie? Takie przed zdjęciem? Za każdym razem, gdy robiliśmy z kimś znajomym sesję, wiedziałam, gdzie to będzie. Znałam ten teren. Na Wisie znałam ten teren, bo zrobiliśmy pierwszego dnia zanurzenie kontrolne, żeby się wyważyć.
więc ja wiedziałam dokładnie, jak to wygląda. Poza tym ja codziennie tam robiłam sobie sama dla przyjemności takie freedive'y krótkie, bo po prostu to lubię. Więc jak mi Michał Bazała powiedział, słuchaj, no to może kilka razy, bo chciałbym, bo nigdy nie próbowałem, chciałbym kilka zdjęć takich zrobić, no to ja mówię, no spoko, no robię to codziennie, więc absolutnie nie mam problemu. Natomiast jeszcze wracając do tamtego pytania, czy łatwo, czy trudno jest pozować pod wodą. Więc łatwo i trudno to jest jedna rzecz. Na to już odpowiedziałam. Ale mogę ci powiedzieć, że to jest jedna z najcięższych, najtrudniejszych, najbardziej wyczerpujących rzeczy, jakich w życiu tykałam. A lubię wyzwania. Jeżeli biegam, to maratony. Jeżeli jeżdżę na nartach, to naprawdę z ekstremalnych stoków i nic tak nie wycieńcza jak pozowanie pod wodą, ponieważ woda raz, że wychładza, wyciąga energię i w ogóle naprawdę, jak człowiek się nie rusza, mimo że temperatura na przykład w basenie jest ciepła czy w morzu, to i tak człowiek po prostu po tych 2 godzinach jest nieprzytomny ze zmęczenia, wychłodzony i nie ma już siły. Dlatego jeżeli spytasz na przykład, jak długo może potrwać taka sesja, to powiem ci, że góra 2 godziny. Okay. Myślę, że do 3 bym dobiła w zależności od tego, czy to jest bardzo głęboko, czy to jest po prostu krócej. Czyli krócej niż takie klasyczne sesje pewnie. Zdecydowanie. Oczy też się męczą, po jakimś czasie po prostu robią się czerwone, bo naczynka pękają. Jak to mówi mój dzieciak, skóra na palcach robi się stara. Ale tego Bogu dzięki, no popatrz na mnie, wiesz co, ja zaczęłam modelować po 40 w ogóle, więc to akurat pod wodą takich rzeczy, takich niuansików nie widać. Tam, mówię, pod wodą sesje są cudowne, bajeczne, jeżeli się wykorzysta walor wody, że woda żyje, że porusza materiałem, włosami, ale trzeba równie starannie zadbać o te rzeczy, które obowiązują nad wodą. Zawsze będę powtarzać. No to jest cenna rada w sumie bardzo. Słucham? To jest bardzo cenna rada, bo oni w ogóle tak w sumie nie myślałem nigdy. Zawsze fotografia podwodna, modeling podwodny to pierwsza myśl, to jest wszystkich tak, jak długo wstrzymać oddech, jak się położyć, ile kilo balastu wziąć, a nikt nie myśli, że to jest jednak pozowanie. Ale wiesz, to wszystko indywidualnie trzeba wypróbować, bo jeżeli jest tak, jak mówiłam wcześniej, na przykład suknia bardzo duża, obszerna i ona chłonie wodę, to ona już służy jako część balastu. Jeżeli kostium jest bardzo oszczędny, skąpy, no to ten balast jednak warto gdzieś tam sobie z tyłu ukryć, bo łatwiej tam na dole, bo woda i tak wypiera. Żeby się zanurzyć, i tak trzeba się pozbyć powietrza, bo wtedy łatwiej się zanurzyć. Tu się umiejętności freediverskie przydają, ale nie trzeba na to jakby mieć papieru. No, jeżeli ktoś lubi wodę, lubi być pod wodą, no to pewnie łatwiej sobie poradzi niż ktoś, kto do tej wody za często nie schodzi. Zdecydowanie. Jakieś kolejne sesje? Jakieś plany? Mam nadzieję. No, umawiamy się z Grażdanem i z Wojtkiem Jeznachem, tak jak wcześniej powiedziałam, na kolejną sesję, ale to nie jest tak łatwo, jeżeli się nie jest w tym samym mieście. Bo to trzeba zgrać wspólne terminy raz, kilku osób, bo to trzeba mieć wolne w robocie, bo to trzeba jeszcze z hotelem to ustalić, żeby tam było akurat wolne i żeby mogli nas przyjąć. Sesję zimą pod lodem? Wiesz co, jestem rybka ciepłolubna. Ale lubisz wyzwania? Goldie Welonka jestem, jak wiem. Cytat słyszałam. Bardzo mnie to rozbawiło. To jest tak, że ja bardzo bym chciała, ale ja nurkuję generalnie raz w roku na safari. No, w zeszłym roku udało się jeszcze być na zlocie fotografów podwodnych na Wisie. Częściej nie mam okazji, bo raz, że dzieci nawet w takich momentach mógłby ogarniać mąż, ale terminy moje zawodowe trzymają po prostu. I to powinna być kwestia priorytetowa, pomimo że moja pasja podwodna jest jakby w moim sercu gdzieś tak na równi. Mimo że uwielbiam mój zawód. Ale rzucam wyzwanie w takim razie, skoro lubisz wyzwania. Tak, ale to jeszcze musiałabym opanować kwestię suchego. A kto mówił o suchym skafandrze? W sukni. Co? W sukni pod wodą. Zimą, no. Zimą. A toś mi powiedział. Wyzwanie. Słuchaj, no never say never. Dokładnie. Ciepłe zimy teraz mamy. Okej. Jezus, jak mi potem będziesz z tego rozliczał, to ja nie wiem, co ci zrobię. Ale mówię... No to już potwierdzi, że jestem pamiętliwy. Słuchaj, coś chciałam jeszcze ci dopowiedzieć odnośnie tego, ale... A już widzę, ty już planujesz tą sesję. Wiesz co, najpierw bym chciała zrobić bo wiecie o co chodzi. Mam naprawdę mnóstwo pomysłów. Tak samo jak się wzięłam za tą pierwszą sesję jakby z Marcinem Wojtasikiem, wiedziałam, że to ma być flamenko. I miałam tam kilka różnych przebiórek, ale nie zdążyliśmy ich wykorzystać, ponieważ staraliśmy się jak najwięcej zrobić w tym outficie, który wtedy miałam, wykorzystać go maksymalnie, bo nam się to podobało, a potem już nie było siły, żeby się przebrać w cokolwiek innego. Druga sesja w tym samym basenie, zresztą też mogę pokazać, jak bardzo inaczej Irena widzi tę samą przestrzeń. Była z Ireną Stangierską, która robi, wiadomo, cudowne bajkowe zdjęcia, pięknie je bleruje, pięknie je tam cieniuje. Są to zawsze takie sesje bardzo subtelne, bardzo kobiece. I umówiłyśmy się w tym samym basenie i Irenka przywiozła wtedy swoje
suknie i ja 2 czy 3 z nich wykorzystałam, na koniec wyszłam w swoją i też chciałyśmy więcej zrobić, ale po prostu jakby kwestia sił, bo fotografa to też, słuchajcie, kosztuje. Ja już nie miałam wtedy siły, pamiętam, że Krzyś Lalik nam pomagał i podawał mi gorącą herbatkę, to było najcudowniejsze. Pomyślałam sobie wtedy, że już nigdy w życiu nie chcę robić sesji bez jakiegokolwiek wsparcia i asysty, bo ta pomoc przy wychodzeniu, jak już człowiek słania się naprawdę na nogach, ma ciężką suknię, cały jest mokry, jest mu zimno, to ta herbatka podana jest po prostu na wagę złota. I to wszystko też miałam przy sesji z Grażdanem. Natomiast do sesji z Grażdanem miałam cały wór olbrzymi swoich własnych sukien, jakieś różki, jakieś tam buciki, rękawiczki, perły z własnej szafy. No mam tego mnóstwo, no bo pracuję tak czy inaczej w zawodzie, no w zawodzie, w którym takie rzeczy się po prostu przydają. Więc ja miałam mnóstwo pomysłów, z czego wykorzystaliśmy tylko kilka. I pamiętam, że jak pierwszy raz się zanurzyłam pod wodą, to jeszcze tak Grażdan, z którym się przyjaźnimy od wielu lat, mówi, ale wiesz, coś tam nie ustawia. Ja mówię, cicho. I on po 2 seriach zdjęć tam pod spodem tak patrzy na ten ekranik, mówi, Goldie, ale wiesz co, ty musisz coś zrobić, bo to nie widać, że to zdjęcia podwodne są. O, to ciekawe. No nie był, pokażę ci, my wiemy, my widzimy, ale jakby pokazać takiemu laikowi niezwiązanemu z fotografią podwodną, to by powiedział, to nie jest zdjęcie podwodne, nie. Dlatego bardzo często się wykorzystuje powierzchnię w płytkich zdjęciach. Tak jak mówiłam, na głębokości jest inny walor. Tam nie musi być makijaż, tam modelka nie musi mieć na twarzy miny, grymasu bądź też emocji, bo widać najczęściej jej sylwetkę. Walorem jest kompozycja, walorem jest światło, walorem są skały, rafa, zwierzątka. Wiadomo. Natomiast jeżeli już wchodzimy do basenu i są pewnego rodzaju zbliżenia, to wtedy warto zadbać o to, o czym wcześniej mówiłam. No i wtedy w tym właśnie momencie, jak Grażdan mówi, no zrób coś, żeby widać było, że to podwodne, po prostu zmienił kąt fotografowania, a ja zbliżyłam się troszkę do powierzchni i wtedy powstaje taka magia odbicia. Wiecie, to jest też bardzo piękna rzecz. Miałam wtedy mnóstwo różnych outfitów, wykorzystaliśmy tylko kilka, bo to wszystko zabiera naprawdę czas. Ja wiem, że jak ludzie oglądają takie sesje, to myślą sobie, co tu trzeba włożyć, umalować się, wejść do wody. Tak, to jest bardzo wyczerpujące zajęcie. Bardzo. Naprawdę. Więc ja mam mnóstwo pomysłów jeszcze. Zalegają mi te ubrania, te wyreżyserowane przeze mnie w głowie pomysły w tych worach. Ja nie wiem, co z tym, wiem, co z tym zrobić. Po prostu musimy doprowadzić do kolejnej sesji, bo ja mam za dużo pomysłów i nie pozbędę się tego, zanim tego nie wykorzystamy. Na przykład pierwsze moje wejście pod wodą ja włożyłam, słuchajcie, suknię ślubną moją, autentyczną, własną sprzed 20 lat. Ja się jej nie pozbywałam, bo wiedziałam, że kiedyś się przyda. Kiedyś się przyda. I się przydała. Tylko wziąłam do tego buciki, rękawiczki, wałki na włosy, żeby to nie było takie, wiecie, takie wiecie, o co chodzi. Musi być pazur. No jak jest największa poetyka, jeżeli jest pazur, to jest jeszcze fajniejsze. Krzesło własne z proszkowanej stali z Ikei kupiłam kiedyś specjalnie z myślą o sesji podwodnej. No. A poza tym mnóstwo mam, słuchajcie, od jakiegoś czasu też jakby chodzę po wybiegu u znajomych projektantów mody polskiej, ale po zewnętrznych wybiegach, żeby nie było, które zaczęła kilka lat temu organizować Mariola Turbiasz, która też te wszystkie imprezy robi. Raz, że promuje polskie marki, polskich projektantów, 2, pieniądze zebrane podczas tych imprez idą na cel charytatywny. Zawsze dla jakichś fundacji, które tego najbardziej potrzebują. I poznałam dzięki temu mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy mówią, Jezu Goldie, ale zróbmy taką sesję pod wodą. A Jezus, te piękne suknie, jak one będą pięknie wyglądały pod wodą. Więc plany są. Pandemia zatrzymała te nasze plany, bo mieliśmy już konkretne spotkania ustalone. Liczmy na to, że w najbliższym czasie nic się złego nie zdarzy. I będzie można to zrobić. W takim razie tego ci życzymy, żeby było jak najwięcej sesji. Okej. I czasu na to. No przede wszystkim. No i zgrania się z tymi osobami, nie? To dzięki za Dzięki naprawdę serdecznie. merytoryczną wypowiedź. Dzięki i Dziękuję. do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.